Zakup nieruchomości przez cudzoziemców. Czy to jest możliwe? Mam tu na myśli cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, bo ci, co są z Unii Europejskiej, to oni co do zasady nie mają większego problemu, żeby kupować nieruchomości w Polsce. Jeżeli chodzi o obywateli innych krajów, to tutaj sprawa nie jest już do końca taka prosta. Tu należy spełnić pewne warunki, żeby kupić taką nieruchomość. Bardzo ważne jest to, gdzie taka nieruchomość się znajduje, bo jeżeli taka nieruchomość znajduje się w pasie nadgranicznym, czyli to jest taki pas, który on ma średnio około kilkudziesięciu kilometrów od granicy, to tutaj, żeby uzyskać zezwolenie, żeby zakupić nieruchomość, ważne jest posiadanie specjalnego zezwolenia. Takie zezwolenie wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji. Cudzoziemiec jest zobowiązany do tego, jeżeli chce oczywiście nabyć taką nieruchomość i uzyskać to zezwolenie, żeby złożyć wniosek wraz z szeregiem dokumentów. I teraz w zależności od tego, czy to będzie nowa nieruchomość, czy to będzie nieruchomość, która już jest na rynku, te dokumenty mogą być trochę różne. No na pewno najważniejszym dokumentem to jest księga wieczysta, czyli odpis księgi wieczystej mówiący o tym, kto aktualnie jest właścicielem tej nieruchomości. Umowa przedwstępna, opłata skarbowa związana z tym jest dosyć wysoka, bo wynosi niecałe 1600 zł. Sam proces trwa od 3 do 6 miesięcy albo nawet trochę dłużej, to wszystko zależy od sytuacji. No na pewno warto zwrócić uwagę, że dużo trudniej przebiega ten proces, jeżeli cudzoziemiec kupuje nieruchomość od dewelopera. Oczywiście mówimy cały czas o tym pasie tutaj nadgranicznym, bo poza pasem nadgranicznym takie nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest dużo prostsze i tam jest mniej tych ograniczeń. Ale jeżeli chodzi o zakup takiego zwykłego mieszkania w tej strefie nadgranicznej, no to tutaj już jakby trzeba spełnić te szereg obowiązków. I teraz, jeżeli wrócimy do tego dewelopera, no tutaj znów, jeżeli się buduje taka nieruchomość, no to stanowi to pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że deweloper jeszcze nie ma zakończonej najczęściej tej budowy, tak? Czyli nie ma tych ostatecznych pewnych dokumentów, które są niezwykle istotne do tego, żeby takie postępowanie zakończyć. Także często jest tak, że składa się taki wniosek o nabycie, no ale potem trzeba zawiesić. Także tutaj trzeba, jeżeli ktoś chce zakupić od dewelopera taką nieruchomość, która jeszcze nie jest wybudowana, nie jest gotowa, nie jest zakończona ta budowa, nie jest budynek oddany do użytku, no to musi się troszeczkę czasami uzbroić w cierpliwość. Aczkolwiek jest to możliwe, no, tylko czasami jest to dosyć trudne. No, ja się spotkałem z takimi sytuacjami, gdzie na przykład cudzoziemiec kupuje nieruchomość, kupuje pół segmentu takiego, można powiedzieć, bliźniaka i okazuje się potem, że ta nieruchomość jest posadowiona na kilku działkach, co sprawia w ogóle dużo więcej problemów takich dokumentowych, jak przy takim klasycznym, gdzie stoi jeden budynek na jednej działce. Także tutaj trzeba zawsze się dowiedzieć, jaki jest stan prawny tej nieruchomości, żeby potem nie zdziwić się, że jest z tym bardzo dużo pracy i jeszcze z reguły są z tego tytułu jakieś tam opóźnienia. Także zakup nieruchomości przez cudzoziemców jest możliwy, tylko pod pewnymi warunkami i w pewnych rejonach Polski ten zakup jest obwarowany dodatkowymi warunkami. Dziękuję i zapraszam ponownie do oglądania moich filmów.